Cześć, witajcie w kolejnym wideo. Kontynuuję dzisiaj pracę przy Nissanie i na pierwszy rzut muszę wymienić przewód, który miałem wcześniej pożyczony od kolegi. Przewód od chłodzenia turbo. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie popsuł przy okazji naprawiania. Tutaj powinna być taka zawleczka ładna. No, taki zegar. Kupiłem sobie dwa, jeden na zapas, bo jak zdejmowałem poprzednią, lekko ruszyłem tylko śrubokrętem i pękła. Także w sumie moja wina, no może nie moja wina, ale wymienię to i później działam dalej z Nissanem. Muszę dzisiaj spuścić olej z miski i uszczelnić miskę, bo z jednej strony miski trochę mi się poci. No i dodatkowo muszę wymienić uszczelniacz na wale. Ogólnie kiedyś kupiłem sobie zestaw przewodów w oplocie, były takie cieńsze, teraz zrobiłem sobie troszeczkę grubszy. No ale tak akurat mieli na stanie, nie było takiego cienkiego, więc może być trochę grubszy i trochę krótszy, także nie będę musiał aż tyle zginać. Ten dobrze, że jest dłuższy, no bo pasuje mi tam ładnie nad skrzynią biegów, przechodzi. A ten jest akurat taka długość, że jak przykręcę do turbo, zawinie się i wchodzi prosto do bloku. Dobra, wąż mam przykręcony, oczywiście nowe podkładki miedziane od jednej i od drugiej strony. Miedziane zawsze wykorzystuję tylko raz, jak już się raz je dociągnie, jeszcze troszkę się ułożą, to drugi raz mogą tak dobrze nie trzymać. Zegar założony, także ładnie będzie tutaj trzymało. No i zabieram się za miskę olejową. Dobra, z 20, może trochę więcej minut walki, ale miska odkręcona i już jest luźna. Także teraz muszę tylko tutaj poczyścić wszystko i ładnie uszczelnić na nowo, żeby tym razem mi nigdzie nie leciało. No i będę musiał jeszcze zdjąć później ten uszczelniacz, który też tutaj trochę się poci. Jak już mam wszystko zdjęte, no to trzeba zrobić to na porządnie. Parę minut później wszystko wyczyszczone, uszczelnione. Na dirko wiadomo, że troszkę niestety będzie widać, że jest inny kolor szary, ale najważniejsze, żeby nigdzie nie leciało. Także teraz muszę tylko wyjąć ten uszczelniacz, no i za chwilę jeszcze wyjmę wtryski do sprawdzenia. I tak to wygląda od przodu, od drugiej strony. No mam nadzieję, że teraz w końcu nie będzie mi nigdzie ciekło przez miskę olejową. No przy okazji wymienię olej. Cały musiałem spuścić, jeszcze tylko muszę spuścić olej z chłodniczki oleju i wymieniamy na nowy sezon nowy olej. No i tak jak mówiłem, jak uszczelni miskę olejową, to zakładam kolektor razem z turbosprężarką i jeszcze będę musiał tylko zdjąć wtryskiwacze. Też trochę roboty będzie, są troszkę zabudowane, ale myślę, że 15-20 minut i ogarnę. A wtryskiwacze zdejmuję, ponieważ coś mi przymula, nie wiem, przy odpalaniu i przy wyższych obrotach, także chcę sprawdzić, czy nie są jakieś zabrudzone albo coś. Przy okazji, jak już jest wszystko rozkręcone, no to lepiej sprawdzić, mieć pewność. Jeżeli to nie będzie to, no to już nie mam pojęcia co. Wymieniłem pompę paliwa, wymieniłem regulator ciśnienia paliwa, wymieniłem świecę, wymieniłem przepływkę i cały czas coś słabo odpala, także zobaczę wtryski. Mam nadzieję, że to będą wtryski i pozbędę się problemu. Dobra, niestety nie zdążyłem zrobić wszystkiego w poprzednim tygodniu, także mamy już następny tydzień. Dzisiaj zabieram się za montaż kolektora razem z turbo. Na sam początek założyłem już kolektor, skręciłem razem z turbo i razem z kolankiem, żeby już tutaj się nie męczyć wtedy u góry sięgać rękoma, tylko całość założyć. Udało się. Teraz muszę tylko wszystko poskręcać do kupy, podłączyć chłodzenie, podłączyć zasilanie oleju i spływ oleju od turbo, no i wtedy będę mógł działać dalej. Jedną trudną rzecz mam za sobą, jak widzicie tutaj, tutaj są dwie śrubki do kolektora, z drugiej strony jest łatwiej dojść do pozostałych, od góry też łatwo, ale te dwie tutaj najgorsze dojście, udało mi się je załapać, także teraz tylko do końca je przykręcić, później ten nowy wąż dokręcić tutaj do spływu, znaczy do zasilania od chłodzenia, no i spływ oleju podłączyć do turbo. Wszystko najpierw wyczyścić, dam nowy o-ring tutaj jeszcze i wszystko poskręcam. No i później muszę wyjąć ten uszczelniacz, który wcześniej już wspomniałem. Tutaj już ładnie mi wszystko zaschło,
cały silikon na misce olejowej, także mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie trzymać, nie będzie mi się nigdzie pocić. Ważna rzecz przy okazji przykręcania kolektora. Raz się machnąłem, zapomniałem i potem musiałem odkręcać jeszcze raz. Widzicie tutaj takie cypki jakby. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Tutaj o. Wystaje takie coś od uszczelki. O, tutaj będzie lepiej widać. Dokładnie to. Trzeba sprawdzić, czy wszystkie są w odpowiednim miejscu. To znaczy, że uszczelki, bo to są 4 pojedyncze, są dobrze założone. Ja raz nie sprawdziłem, jedna mi się smyknęła. Odpaliłem samochód, poskręcane wszystko, no i pierdziało mi coś z wydechu. I znowu odkręcać kolektor, poluzować wszystko, żeby znowu załapać jedną uszczelkę. Dobra, no to tak, dwie te najgorsze śruby dokręcone, cały kolektor dokręcony, chłodzenie dokręcone, spływ przykręcony, wszystko zgrane. Także teraz, wychodząc z kanału, muszę założyć tą osłonę tutaj. Miałem wcześniej zdjętą, żeby wszystko poczyścić. Także zakładam osłonę na rozrząd. No i zajmuję się wtryskami, które są gdzieś tu schowane. I będę musiał je znaleźć. Ok, uszczelniacz wału wyjąłem, żeby mieć na wzór do sklepu, żeby mogli zmierzyć długość, szerokość, średnicę. No i wtryski też wyjęte. Zabezpieczyłem tą ładnie szmatką, żeby mi nie lało się paliwo. Także myślę, że to na dzisiaj wystarczy. No i jeszcze przy okazji poskładałem cały dolot tutaj. Przepustnicę, dolot, wszystko. Wszystkie węże, rury, wężyki od podciśnienia. Także myślę, że na dzisiaj starczy i dalsza praca przy Nissanie już za tydzień. Jeszcze taka mała aktualizacja co do chłodnicy. Zrobiłem w końcu po chyba 3 latach termowłącznik wiatraków. Także teraz wiatraczki będą się załączały i przez pstryczek tutaj na kabelku, który mam w środku w kabinie. No i jak się zagrzeje płyn chłodniczy, to będą się załączały same, także nie będę musiał już teraz pilnować cały czas temperatury. Jak się zagrzeje, załączą się, a w razie co zostawiłem sobie możliwość, żeby włączyć jeszcze pstryczkiem, w razie W, jakbym gdzieś tam nie wiem, trochę za bardzo zagrzał płyn albo olej, bo jest podłączone razem z, tutaj mam podłączone jeszcze do chłodniczki oleju, także wiatraki idą na jeden pstryczek. No i to by było na tyle z prac przy Nissanie w tym tygodniu. Za tydzień jadę znowu coś tam porobić. Jeszcze przy okazji w tym tygodniu pojadę sprawdzić te wtryski, które zdjąłem. Zamówię od razu uszczelniacz na wał. No i muszę jeszcze podjechać, sprawdzić jak tam moje sprzęgło, które już jest u mechanika chyba, nie wiem, z 3 tygodnie, coś takiego. Ale dzwoniłem do niego, mówił, że w tym tygodniu jakoś powinno być ogarnięte. Mówiłem, że mi się nie spieszy, więc jemu też się nie spieszyło. Ale w tym tygodniu powinienem już mieć zrobione, także będę mógł za tydzień wszystko poskładać. Także widzimy się w następnym wideo. Następne wideo pewnie też pracę przy Nissanie. Do zobaczenia, cześć.